Zapraszam Was na wycieczkę po wyspie Kos. Zaczynamy oczywiście od stolicy wyspy, czyli od Kos. Jest to przepiękne miasteczko. Warto wybrać się tutaj, gdy jesteście na wyspie. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy od drzewa Hipokratesa. Legenda głosi, że pod tym drzewem nauczał Hipokrates, jednak tak naprawdę jest dużo młodsza ta roślina, ale mimo wszystko jest naprawdę okazała. Przy niej znajduje się fontanna. Następnie ruszyliśmy do twierdzy, która akurat w tym momencie, kiedy byliśmy, była zamknięta, bo obecnie twierdza jest w remoncie. Dlatego zdecydowaliśmy się na spacer w okolicach portu. Jest tu naprawdę mnóstwo knajpek, są rybacy sprzedający ryby, a także bardzo dużo statków, z których można wykupić sobie różne rejsy. Malownicze schody przy jednej z restauracji zaraz przy porcie, fajnie zrobić sobie tutaj zdjęcie. Następnie amfiteatr, znajdują się tak naprawdę przy głównej drodze wjazdowej. Jest to darmowa atrakcja, obok jest parking też darmowy. Można się tutaj udać, aby pospacerować się po ruinach tego amfiteatru, a następnie udaliśmy się w stronę znowu portu, przechodząc kolejnymi cudownymi uliczkami i zatrzymując się na przykład w takim miejscu bardzo kolorowym, gdzie było bardzo dużo cudownych restauracji z grecką muzyką oraz oczywiście z greckim jedzeniem. Możecie wybrać się także do Muzeum Archeologicznego oraz Casa Ormana, starożytnego domu. My ruszyliśmy dalej na zwiedzanie wyspy i udaliśmy się do Asklepionu, który leży około 4 km na północ od miasta. Asklepion jest obecnie największym stanowiskiem archeologicznym na wyspie. Znajdowało się tu kiedyś sanatorium, które było poświęcone Eskulapowi, czyli synowi Apolla. Jest ono położone na wzgórzu, skąd naprawdę mamy piękny widok na wyspę, oczywiście w piękną pogodę. Uczył się tutaj Hipokrates. Cały teren jest podzielony na 4 poziomy, tak zwane Andrie. Na pierwszym poziomie mamy ruiny rzymskich budowli. Na drugim była szkoła medyczna. Na trzecim była świątynia Eskulapa. A na czwartym izby przyjęć chorych. Bilet wstępu 8 euro dla osoby dorosłej, dzieci nie płaciły. Parking znajduje się przy wjeździe, można przyjechać samochodem, kursują też autobusy, ale bardzo dużo osób przyjeżdżało też rowerem. Kolejnym punktem był park Plaka, gdzie można spotkać wolno chodzące pawie oraz kaczki. Wybierzcie się tutaj szczególnie w gorący dzień, ponieważ jest to teren zacieniony w lesie. Bardzo fajna odskocznia od tego gorąca. Następnie udaliśmy się do Antymachii, chcieliśmy zobaczyć młyn i młyn naprawdę prezentuje się wspaniale. Tam niestety się płaci za to, chyba 5 euro było wejście, ale było tak gorąco, że odpuściliśmy sobie i zamiast tego wybraliśmy się do Fortress, czyli takiej fortecy. Inni nazywają też to zamek Antymachia. Trzeba skręcić troszkę z głównej ulicy, ale dojazd jest bardzo dobry. Jest to darmowa atrakcja. Są to stare ruiny, z których mamy naprawdę przepiękny widok na wyspę. Weźcie sobie coś ze sobą do picia czy do jedzenia, jeżeli chcecie spędzić trochę więcej czasu, ponieważ tutaj w okolicy nic nie ma. Trzeba uważać, jest teren dość zarośnięty. Tu mamy widok tak naprawdę na całą wyspę. W tle widzicie Kardamenię, z której płynęliśmy na Nisyros. Polecam filmik. Stary kościółek, zamknięty, nie można było do niego niestety wejść, ale można było w cieniu chwilę odpocząć. Następnie udaliśmy się na plażę. Tu akurat mamy plażę w Tigaki. Jest to piaszczysta plaża od strony północnej wyspy, niedaleko w sumie Kos. Dość turystyczna, bardzo dużo leżaków, ale można znaleźć też takie wolne miejsca, tak jak tutaj, aby sobie troszkę schłodzić się po całym dniu. Kardamenia, skąd wypływaliśmy na wyspę Nisyros. Piękna wyspa, polecam. Linkuję Wam tutaj filmik do samej wyspy Nisyros. Jest to wyspa, na której jest czynny wulkan, do którego można wejść. Do tego krateru można wejść, zobaczyć. Dla mnie Nisyros to jest tak małe Santorini. No i powiedzcie, że nie. Przepiękna wyspa.
Kolejny dzień to była już wycieczka na drugi koniec wyspy, na Kefalos. Wjazd wymaga sprawności. Jest dobra droga, tylko jest to droga kręta i pod górę, ale warto, ponieważ tu mamy przepiękny widok na wyspę. Tutaj akurat na plażę Agios Stefanos, także naprawdę warto tam wjechać, aby zobaczyć wyspę z tej drugiej strony. Abyście nie wiedzieli, to są figi, które sobie rosną przy ulicy. W Kefalos jest też młyn, który też można oczywiście zwiedzać. Jeżeli chcecie, możecie tam chyba dokupić bilet za 5 euro i wejść sobie do środka, zobaczyć. My wybraliśmy się na ruiny zamku, które są zaraz niedaleko, skąd ten piękny widok. I widząc z góry przepiękną zatoczkę z plażą Agios Stefanos, nie mogliśmy się oprzeć, aby tam dotrzeć, szczególnie, że ta plaża jest uznawana jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie Kos. Dodatkowo są tu ruiny, które są darmowe do zwiedzania. Są to ruiny bazyliki z V i VI wieku naszej ery, które zostały tak naprawdę odkryte w latach 30. Co prawda zostały zniszczone przez trzęsienie ziemi, ale mimo wszystko całkiem nieźle się zachowały. Można tutaj pospacerować pomiędzy kolumnami, a także jak dobrze poszukacie, to znajdziecie kawałki odkrywki mozaiki podłogowej. I to tak naprawdę możecie tu przy stroju kąpielowym, będąc na plaży, która jest zaraz obok. Plaża ta jest idealna dla dzieci, ponieważ jest piaszczysta i jest bardzo łagodne wejście do morza. Najbardziej widowiskową atrakcją chyba tej plaży jest maleńka wyspa Ancastri z uroczym maleńkim kościołem Agios Nikolaos, na którą możecie popłynąć w pław albo wynająć sobie rowerek wodny. Dużo osób tam płynie, aby zadzwonić dzwoneczkiem. Kolejnym naszym punktem była Paradise Beach, czyli rajska plaża. Złoty piasek pod stopami, płytka woda, ale co ciekawe, bąbelki, które wydobywają się z dna morza z powodu gazów wulkanicznych. I oto one. Czy wiecie, że na wyspie Kos znajdują się naturalne wody termalne? Embros Terma jest to przecudowne miejsce. Po drodze możecie spotkać sympatyczne kuski. Uważajcie, stoją też na ulicy. W drodze na termy możecie zostawić swój personalizowany kamyczek. Obok jest też restauracja, w której można się posilić, kiedy jesteście tu w ciągu dnia. Embros Terma to gorące źródło termalne wydobywające się ze skalnej groty, posiadające działanie zawiera magnez, wapń, potas, sód, siarkę oraz chlor. Jest to wymieszana woda, jak widzicie, to jest taki basenik, jest to wymieszana woda gorąca, która płynie ze skał, które są obok, z wodą morską. Czuć delikatnie siarkę, więc nie dla każdego jest to dobre miejsce. Wchodząc do tego źródełka poczujemy się jak w jacuzzi, ponieważ z dna wydobywają się kolejne bąbelki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Wiem, że jest jeszcze dużo miejsc do odkrycia na wyspie Kos, ale zostawiliśmy sobie je na kolejny raz, aby wrócić tam ponownie i znowu przeżyć nasze piękne greckie wakacje.